Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotuję 3 przepyszne, piękne, kolorowe rolatki. Rolatka szpinakowa, marchewkowa i buraczkowa. Nie są one skomplikowane w przygotowaniu, a robią efekt wow na stole. Zapraszam Was do przygotowania oraz subskrypcji mojego kanału. Zaczynam od rolatki szpinakowej z łososiem i serkiem śmietankowym. Jest to moja ulubiona rolatka i od niej się zaczęła cała moja przygoda z rolatkami na przekąskę. Szpinak mam zamrożony, przysypuję go na patelnię bez tłuszczu i na małym ogniu rozmrażam. Doprawiam solą, czarnym mielonym pieprzem i wyciskam czosnek, a potem mieszam. Podduszę jeszcze szpinak chwilkę pod przykrywką, a już jak będzie gotowy, zostawiam go, żeby wystygną. Do każdej z 3 rolat będą nam potrzebne białka ubite na sztywno ze szczyptą soli. Dzięki temu nasze biszkopty będą bardziej mięciutkie i puszyste. Można ubić białka za pomocą trzepaczki ręcznej, a można za pomocą miksera. Ubijamy do sztywnej piany. Tutaj przełożyłam szpinak, daję do niego żółtka, mąkę, proszek do pieczenia i teraz to wszystko blendujemy do jednolitej masy. Zblendowany szpinak przekładam do miseczki i do szpinaku dodajemy ubite białka. I mieszamy. Blachę o rozmiarach 32 na 37 cm wyścieliłam papierem do pieczenia. Zwracajcie uwagę, żeby ten papier do pieczenia był dobrej jakości, bo biszkopt będzie cienki i jak będziemy zdejmować papier, żeby biszkopt nam się nie przydziurawił. I przekładamy równomiernie naszą masę. I nasz biszkopt wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół. Biszkopt już się upiekł, piekłam go 15 minut, oczywiście sprawdzamy gotowość patyczkiem i zostawiam go tak do całkowitego wystygnięcia. Na plat położyłam folię aluminiową, a na nią folię spożywczą. Przełożyłam biszkopt tak, żeby spód był u góry i zdejmuję papier do pieczenia. I teraz naszą rolatę posmaruję serkiem śmietankowym. A na szpinak wykładam kawałki wędzonego łososia. I teraz delikatnie zwijamy naszą rolatę. Do zawijania rolady może się pierwszy raz wydawać trudne. Pierwszy zawijaz ja robię rękami, a dalej koniecznie trzeba zawijać za pomocą folii spożywczej. Bo jeżeli będziemy zawijać rękami, biszkopt nam popęka, on jest bardzo delikatny. Ale nawet jeżeli biszkopt delikatnie w jakimś miejscu pęknie, to się nie dołujcie, bo po tym jak biszkopt postanie kilka godzin w lodówce, on i tak będzie ładnie trzymał swój kształt. Zawijam folią spożywczą też boki rolady, a potem naszą roladę zawijam jeszcze w folię aluminiową. I teraz naszą rolatę wkładam do lodówki na kilka godzin, a lepiej na noc. Rolada szpinakowa stała 4 godziny w lodówce i teraz zdejmuję folię aluminiową i folię spożywczą i kroję. Zobaczcie, jaka jest piękna w środku. Roladę teraz kroję na talerz. Najlepiej jest ją kroić płaskim, ostrym nożem. Druga rolatka będzie marchewkowa z mocno serowym, wyrazistym nadzieniem. Pycha, zapraszam! Świeżą marchewkę oczyściłam ze skórki i ścieram na grubych oczkach. Ja będę potem tą marchewkę blendować. Jeżeli nie macie blendera, to można tą marchewkę zetrzeć jak na pire. Na rozgrzaną patelnię z olejem dodaję marchewkę
Nie zasmażam marchewki, tylko delikatnie podduszę ją około 4-5 minut pod przykrywką. A białka ze szczyptą soli ubijam do sztywnej piany. Marchewka już mi ładnie wystygła. Dodaję do marchewki żółtka, mąkę. Oczywiście wszystkie składniki oraz proporcje są w opisie pod filmikiem. Proszek do pieczenia, pieprz i teraz to wszystko blendujemy do jednolitej masy. Marchewka jest ładnie zblendowana, teraz przekładam ją do miski. Pokroję jeszcze umyty koperek. I wymieszam. I do marchewki dodaję ubite białka. I delikatnie powoli mieszam. Blachę wyłożyłam papierem do pieczenia, to jest ta sama blacha, na której piekliśmy roladę szpinakową. Na tej samej blaszce będziemy piec też roladę buraczkową i oczywiście papier do pieczenia dobrej jakości. Przekładamy naszą masę marchewkową. I równomiernie wyrównuję. Piekarnik mamy już rozgrzany do 180 stopni góra-dół i wkładam nasz biszkopt do piekarnika. Biszkopt marchewkowy już mi się upiekł, piekłam go 15 minut i sprawdzamy, czy jest gotowy patyczkiem. Patyczek ma być suchy. A teraz biszkopt pozostawiam do całkowitego wystygnięcia. Teraz zajmiemy się nadzieniem do naszej rolady. Ja tutaj w misce mam serek topiony, można go zetrzeć na tarce, a można po prostu widelcem. I na małych oczkach zetrę jeszcze ser żółty, ja tutaj mam Goudę. I do naszej rolady pokroję troszeczkę jeszcze cebulki dynki z zieloną częścią. Dodaję jeszcze majonez. Dodaję jeszcze czarny mielony pieprz, solą już nie doprawiam, bo nasze sery są słone. I wycisnę jeszcze 2 ząbki czosnku. I teraz trzeba wszystko ładnie wymieszać. Lat wyłożyłam folią aluminiową, a na nią położyłam folię spożywczą. Przekładam nasz biszkopt tak, żeby spód był u góry i zdejmuję papier do pieczenia. Teraz biszkopt marchewkowy smaruję naszym wcześniej przygotowanym serowym nadzieniem. Teraz za pomocą folii spożywczej skręcamy naszą roladę. I zawijam też roladę folią aluminiową. A tutaj ten szef ma być na dole. I wkładamy teraz naszą roladę do lodówki się chłodzić na kilka godzin, a lepiej na noc. Po kilku godzinach wyjęłam roladę z lodówki, zdejmuję folię spożywczą i folię aluminiową i kroję. Zobaczcie, jaka piękna, kolorowa jest ta rolada w środku. Super! I kroimy na małe kawałki ostrym, płaskim nożem. I
I trzecia rolatka, którą dzisiaj będę robić, jest to rolatka buraczkowa ze śledzikiem i ogórkiem kiszonym. Dla naszej rolady z buraków, buraczki ugotowałam, wystudziłam, obrałam ze skórki i zetrzę je na grubych oczkach. Ja potem będę buraczki blendować, a jeżeli nie macie blendera, to zetrzyjcie buraczki w takich oczkach jak na pire. Do buraczków dodaję sól, czarny mielony pieprz, cukier, sok z cytryny, mąkę, proszek do pieczenia, żółtka i blenduję do uzyskania jednolitej masy. Zblendowane buraczki przekładam do miski i do buraczków dodaję wcześniej uwite białka. I mieszam. Naszą blachę wyścieliłam papierem do pieczenia i teraz wykładam burakową masę. I równomiernie tą masę rozprowadzam. Nasz buraczkowy biszkopt wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będę piekła go 15 minut, tak jak piekłam szpinakowy i marchewkowy. I buraczkowy biszkopt też się pięknie upiekł, niech teraz wystygnie. Póki biszkopt burakowy stygnie, zrobimy nadzienie. Ja tutaj dodam ser śmietankowy, mam tutaj Filadelfię, a ogórki kiszone pokroję na małe kawałeczki. Dodaję do naszej masy koperek suszony, może być też świeży albo mrożony i mieszam. Będą nam jeszcze dzisiaj potrzebne filety śledziowe solone, ości trzeba usunąć, pokroję jeszcze tak filety na pół. Blat wyścieliłam folią aluminiową oraz folią spożywczą. Przekładam tutaj biszkopt tak, żeby spód był u góry i zdejmuję papier do pieczenia. Smaruję biszkopt wcześniej przygotowaną masą. I tutaj z tej strony wykładam śledzie. I teraz za pomocą folii zawijam roladę. Przy zawijaniu jest ważne, żeby nie za mocno dociskać folią spożywczą, żeby nasz biszkopt w którymś miejscu nie pęknął, ale też żeby nie za luźno, żeby on ładnie się trzymał. Zawijam boki rolady oraz zawijam naszą roladę w folię aluminiową. Tutaj jest szef, on ma być na dole i w taki sposób wkładamy naszą roladę do lodówki na kilka godzin, a lepiej na noc. Po 4 godzinach wyjęłam roladę z lodówki, zdjęłam folię aluminiową i kroję roladę z ostrym nożem. Kochani, nasze 3 przepyszne rolatki już są gotowe. Są tak piękne, że nie mogę od nich oderwać oczu. Będą idealnie wyglądać na stole wielkanocnym i oczywiście na każdej innej imprezie zrobią wrażenie. Albo po prostu można wziąć je do pracy, na kolację, na kanapkę, na śniadanie. Ja zaraz będę próbować każdą z tych 3 i powiem Wam, jak smakuje. Zacznę od szpinakowej. Ten biszkopt szpinakowy jest taki mięciutki, delikatny, no i łosoś wędzony, nie muszę go zachwalać, wiecie jaki to jest dobre. I ser śmietankowy tak idealnie się łączy z tym wszystkim. Ta rolatka znika w mig, wszystkim smakuje, nawet mój mąż, który nie lubi szpinaku,
je tą rolatkę i nie narzeka. Nie będę ukrywać, to jest moja ulubiona rolatka, chociaż jest na bogato, no bo 250 g łososia, szpinak, ser śmietankowy, ale jest tego dużo, więc można się najeść. I teraz przyszedł czas na rolatkę marchewkową. Ten biszkopt marchewkowy jest też taki mięciutki, delikatny, puszysty, rozpływa się w ustach, jest troszeczkę słodki, no bo to marchewka i to nadzienie mocno serowe jest bardzo pyszne, troszeczkę tej cebulki dymki i te 2 ząbki cząstku zrobiły swoją robotę, ten smak jest bardzo wyrazisty, polecam. I ostatnia, trzecia rolatka buraczkowa. Ten biszkopt jest taki bardzo mięciutki, przyjemnie się je taką rolatkę. Śledzik, ogóreczek, buraczki, serek śmietankowy, to połączenie smaków wszyscy znają, jest ono takie klasyczne, wszyscy go lubią. Jeżeli lubicie cebulkę, można do nadzienia do tej rolatki dodać troszeczkę cebulki, wtedy ten smak będzie taki bardziej wyrazisty. A tak w ogóle, jeżeli lubicie połączenia smaków buraczków, śledzia, cebulki, ogórka, to polecam sałatkę szubę, którą znajdziecie u mnie na kanale. Zostawiam link w opisie pod filmikiem. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Polecam rolatki i życzę Wam smacznego, udanej imprezki. Do zobaczenia. Pa!